85% dorosłych, czyli 85 ludzi na 100, ma za niski poziom witaminy D. Prawie połowa z nich potrzebuje ponad 5000 jednostek dziennie. 6 do 7 razy więcej niż oficjalne normy. Dlaczego nikt ci o tym nie mówi? Oficjalne normy mówią 600-800 jednostek witaminy D dziennie. Badania pokazują zupełnie coś innego. Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Dzisiaj znowu zajmiemy się witaminą D. 2 odcinki już zrobiłem, 2 audycje i one są zamieszczone, słuchajcie, na kanale, na moim kanale oczywiście, na playliście Witamina D. Tam między innymi była audycja dotycząca SM, czyli sklerozis multiplex, stwardnienia rozsianego. Jaką rolę ma również witamina D, wysokie poziomy, na tą chorobę, ewentualnie na wyleczenie, wyjście z tej po prostu bardzo niebezpiecznej po prostu przypadłości. Zwróćcie na to uwagę. I teraz, kochani, zanim się zajmiemy na poważnie omówieniem błędów w rekomendacji dawek dziennych, to powiemy sobie, kochani, troszeczkę zrobimy sobie małą taką lekcję, bo bez tego nie będzie po prostu, nie będzie zrozumiałe to, co będziemy później odczytywać. Oczywiście to nie jest lekcja jak w szkole, nikt nie będzie robił klasówki. Chodzi o to, żebyście po prostu z pewnymi historiami się zapoznali, mniej więcej zapamiętali, o co chodzi, żeby było lepsze zrozumienie tego, co później ewentualnie będę mówił. Więc teraz udostępnię ekran i tylko wam coś po prostu pokażę. Popatrzcie. Już od początku slajdów. Dobrze. Więc pierwsza podstawowa sprawa. Jeżeli mówimy o zażywaniu różnego rodzaju suplementów, diety, witamin i tak dalej, to obowiązuje termin, pojęcie IU, czyli International Unit, czyli chodzi o jednostkę międzynarodową, która jest miarą aktywności biologicznej danej substancji. W przypadku witaminy D oznacza to jej skuteczność, a więc na przykład 1 mikrogram witaminy D to jest 40 jednostek międzynarodowych. 40 jednostek po prostu. A więc 8895 jednostek to jest około 222 mikrogramów, co uważa się za wysoką dawkę i zazwyczaj stosowana jest taka dawka pod kontrolą lekarza. A uwaga, standardowe zalecenia dla dorosłych to 600 do maksymalnie 2000 jednostek dziennie. Ja często jeżdżę samochodem, bo po prostu w długie trasy, szkolenia i tak dalej się robię, więc słucham reklam i reklamy są takie, że słuchajcie, nasza firma ma największą dawkę, aż 2000 jednostek witaminy D dziennie, a to się okazuje tyle, co psu mucha. Będziemy o tym jeszcze po prostu mówić. I teraz jaki to ma wpływ, te zaniżone dawki dzienne, na funkcjonowanie naszego organizmu? O tym też sobie powiemy. Natomiast jeszcze jedna ciekawa historia. Najnowsze, bo pochodzące z 2024 roku, wytyczne Endocrine Society odradzają rutynowe badania poziomu witaminy D u większości zdrowych dorosłych i zalecają trzymanie się norm spożycia określonych przez Narodową Akademię Medycyny, chodzi o amerykańską, 600 jednostek dla osób w wieku 19-70 lat, 800 jednostek dla osób powyżej 70 roku życia, ale jedynie sugerują wyższe dawki dla grup ryzyka, takie jak dzieci, osoby starsze, czyli 70+, i kobiety w ciąży, w celu osiągnięcia odpowiedniego zdrowia kości i mięśni, często dążąc do poziomów powyżej 30 nanogramów na mililitr. I to są wytyczne z 2011 roku. Zapamiętajcie tę liczbę.
30 nanogramów na mililitr, czyli 1 centymetr sześcienny. To jest bardzo niska dawka, 30, bo będzie mowa później w tym artykule, o którym będę mówił, będzie dawkowanie minimum 50 nanogramów na litr. Chodzi o to, że dawka powyżej 30 nanogramów na mililitr to da potencjalne korzyści tak zwane pozaszkieletowe. Zalecają te wytyczne Endocrine Society również suplementację w celu zapobiegania upadkom u osób starszych, czyli zajścia śmiertelnego, kładąc nacisk na codzienne stosowanie mniejszych dawek, ale systematycznie, w odróżnieniu od dużych dawek i bardzo rzadkich. Zgadzam się, bo tutaj chodzi o to, żeby utrzymać odpowiednie stężenie akurat witaminy D. Ale ciągle te dawkowania rekomendowane są zbyt niskie, to za chwileczkę zobaczycie. Następna bardzo ważna rzecz. Pojawi się termin 25 OHD. 25 OHD oznacza 25 hydroksywitaminę D, albo inaczej tak zwany kalcydiol, czyli główną zmagazynowaną formę witaminy D we krwi. I jeżeli będzie się pojawiało dalej 25 OHD, to znaczy, że mamy na myśli witaminę, która już jest we krwi. I ta witamina powstaje w wątrobie, ta forma witaminy, hydroksywitamina D lub inaczej zwana kalcydiolem, powstaje w wątrobie z witaminy D pochodzącej ze słońca, diety, suplementów. I jest miernikiem jej całkowitego poziomu w organizmie. Oczywiście jest ona kluczowa dla zdrowia kości, mięśni, odporności, dla pracy serca i o tym będziemy mówić w następnej audycji dotyczącej witaminy D. Okazuje się, zbyt niskie dawki witaminy D powodują zawały serca. Ale o tym będziemy jeszcze mówić. I ta witamina D po prostu reguluje całą naszą gospodarkę wapniowo-fosforanową. Nie musicie o tym wiedzieć, nie wiedzieć jak to działa, no ale fachowcy, profesjonaliści powinni o tym wiedzieć. A tych fachowców, profesjonalistów się zwyczajnie oszukuje, a oni przenoszą te błędne informacje do nas, do pacjentów. I to badanie poziomu 25 OHD, czyli hydroksywitaminy D lub inaczej kalcydiolu, jak wcześniej powiedziałem, jest standardem diagnostycznym przy podejrzeniu niedoboru tej witaminy, co pozwala na ocenę ryzyka krzywicy czy też osteoporozy. I teraz, kochani, mamy totalny skandal wokół witaminy D. Dlaczego oficjalne dawki nie chronią zdrowia? Kochani, bo są za niskie. I zaraz ja tutaj zatrzymuję udostępnienie tych kilku slajdów i przejdziemy do czegoś innego. A do czego przejdziemy, już Wam pokazuję. Mam tutaj taki fajny artykuł. Oczywiście link do tego artykułu Wam podam w opisie z National Library of Medicine. A więc tutaj mamy angielską wersję i tak dalej. Mamy tutaj translację. Nie będę oczywiście odczytywał tego wszystkiego, bo to nie ma sensu, to jest taki dość skomplikowany artykuł naukowy. Zwrócimy uwagę na najważniejsze rzeczy. Błąd statystyczny, uwaga, w oszacowaniu zalecanego dziennego spożycia witaminy D. Instytut Medycyny amerykański wydaje zalecenia dietetyczne na prośbę rządów USA i Kanady. Jednym z tych zaleceń, oczywiście jeżeli w Stany Zjednoczone i Kanada, to praktycznie to obowiązuje dla całego świata, bo cały świat małpuje ewentualnie to, co powiedzą przede wszystkim Amerykanie. Jednym z tych zaleceń jest zalecane spożycie dietetyczne RDA. RDA, czyli rekomendowana dawka dzienna. RDA, rekomendowana dawka dzienna, to spożycie składników odżywczych uważane za wystarczające do pokrycia potrzeb, uwaga, 97,5% zdrowych osób. Taka statystyka. Rekomendowana dawka dzienna dla witaminy D wynosi 6000 jednostek dziennie dla osób w wieku od 1 do 70 roku życia i zakłada się, że osiąga poziom 25 hydroksywitaminy
surowicy krwi wynoszący 50 nanomoli na litr. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że Endocrine Society zalecało tak gdzieś w granicach 30 nanomoli na litr, co było absolutnie zaniżoną dawką. Tu już jest mowa o 50 nanomoli na litr. Lub nie więcej u 97,5% zdrowych osób. Stężenie 25 OHD w surowicy jest ustalonym wskaźnikiem statusu witaminy D, a wykazano, że poziomy 50 nanomoli na litr lub więcej korzystnie wpływają na zdrowie kości, zapobiegają chorobom i urazom. I teraz Instytut Medycyny oparł swoją rekomendowaną dawkę dzienną dla witaminy D na agregacji, na połączeniu 10 badań suplementacyjnych, które były przeprowadzone w miesiącach zimowych i lokalizacjach i tak dalej, bo pamiętajcie o tym, że między innymi organizm może przyjmować witaminę D dzięki nasłonecznieniu, ekspozycji ciała na słońce. A więc jeżeli jest lato, chodzimy z gołymi ramionami, opalamy się i tak dalej, więc oczywiście promienie słoneczne w tym momencie są źródłem tej naszej witaminy. Znaczy nie bezpośrednio one, tylko napromienienie promieniami słońca powoduje, że w organizmie powstaje witamina D. I teraz okazuje się, że i tutaj będzie cała, słuchajcie, całe opracowanie dłuższe i tak dalej, ale okazuje się, że na podstawie tych wszystkich badań Instytut Medycyny oszacował błędnie, że 600 jednostek witaminy D osiągnie średni poziom wynoszący 63 nanomoli na litr. I teraz okazuje się, że po różnych tam opracowaniach komputerowych i tak dalej, okazało się, że to jest dawka zbyt niska i ten punkt danych 600 jednostek witaminy D, czyli 50 nanomoli na litr, jest podstawą tej obecnej rekomendowanej dawki dziennej i wniosku Instytutu Medycyny, że spożycie 600 jednostek witaminy D dziennie spowoduje osiągnięcie poziomów witaminy D w surowicy wynoszących 50 nanomoli lub nawet więcej u tych 97,5% osób, które ocenia się jako zdrowe mniej więcej i u których te 50 nanomoli na litr będzie wystarczającą dawką, czyli dawką, która będzie zapewniona dzięki spożyciu 600 jednostek witaminy D. I uwaga, kochani, ten wniosek jest błędny i tutaj macie wykresy, omówienia i tak dalej. Nie będziemy tego odczytywać, bo to jest naprawdę mało zrozumiałe. W każdym razie, po wszystkich tych badaniach i tak dalej, okazało się, oszacowano, że 8895 jednostek witaminy D dziennie może być potrzebnych, aby 97,5% osób osiągnęła wartości witaminy D w surowicy wynoszące 50 nanomoli lub więcej. Czyli okazuje się, kochani, że 600 jednostek kompletnie nie wystarcza. Trzeba prawie 9000 jednostek, żeby organizm miał 50 nanomoli. A tymczasem uważano, że to 600 jednostek witaminy D zapewni nam te 50 nanomoli na litr. Ponieważ dawka ta znacznie wykracza poza zakres badanych dawek, należy zachować ostrożność przy interpretacji tego szacunku. Niezależnie od tego, bardzo wysoka ocena pokazuje, że dawka znacznie przekracza obecnie zalecane spożycie wynoszące 600 jednostek i tolerowaną górną dawkę wynoszącą 4000 jednostek dziennie. Czyli Instytut Medycyny założył, że 600, jeszcze raz powtarzam, już tak łopatologicznie, 600 jednostek jest to wystarczająca dawka, a w ogóle tolerowana dawka, czyli bezpieczna, to maksymalnie 4000 jednostek dziennie.
Bo jeżeli będziemy stosować więcej, to my się zatrujemy, bo witamina D jest po prostu trutką na szczury. No i dobrze, i tutaj dalej, ale pamiętacie chyba taką historię, chyba 2 lata temu, czyli w 2000 mniej więcej czwartym, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, doktor Hubert Czerniak na wizji wypił 2 flaszki chyba po 2 razy po 50 tysięcy jednostek, czyli łącznie 100 tysięcy jednostek witaminy D i wyobraźcie sobie, nie zszedł z tego świata. A mówiłem wam chyba już, czy dzisiaj, czy przy innej okazji, że polska Polfa produkowała kiedyś w kapsułkach witaminę D w ilości 300 tysięcy jednostek w jednej kapsułce. I nikt jej nie ciął nożem na pół albo na 5 części, żeby łykać tą kapsułeczkę z zawartością płynnej substancji, żeby po troszeczkę łykać. Tylko w jednej dawce było 300 tysięcy. To jak to jest? Powiedzmy, wtedy, kiedy Polwa produkowała te 300 tysięcy jednostek, było ok, a teraz już nie jest ok? I teraz uwaga, co dalej? Konsekwencje dla zdrowia publicznego i klinicznie błędnie obliczonego RDA, czyli rekomendowanej dawki dziennej dla witaminy D, są poważne. Przy obecnym zaleceniu 600 jednostek cele dotyczące zdrowia kości i zapobiegania chorobom i urazom nie zostaną osiągnięte. Stało się to oczywiste w 2 badaniach przeprowadzonych w Kanadzie, gdzie ze względu na północną szerokość geograficzną synteza skórna witaminy D jest ograniczona. Czyli przez skórę bardzo mało tej witaminy D będziemy mieli, a dieta dostarcza, uwaga, 232 jednostki witaminy D dziennie. A potrzebujemy ponad 8 tysięcy nawet. W jednym badaniu oszacowano, że pomimo suplementacji witaminą D w dawce 400 jednostek lub większej, w tym spożycia w diecie, które stanowi całkowite spożycie 632 jednostki lub więcej, 10% uczestników badania miało wartości mniejsze niż to graniczne 50 nanomoli na litr. A więc w każdym razie okazuje się, że te wszelkie badania pokazują, że obecny cel zdrowia publicznego nie jest osiągany. Dlaczego? Bo Instytut Medycyny zaleca wielokrotnie niższe dawki witaminy D niż powinni ludzie łykać. Zalecamy ponowne rozpatrzenie zalecanego dziennego spożycia witaminy D w celu umożliwienia podejmowania właściwych decyzji klinicznych i dotyczących zdrowia publicznego. Słuchajcie, artykuł medyczny jest, badania wszystkie są, autorzy zalecają ponowne rozpatrzenie. Zobaczymy, kiedy będzie to podobne rozpatrzenie. I teraz, kochani, ciekaw jestem, kiedy lekarze polscy będą o tym wiedzieli. Teraz zwróćcie uwagę. Ten artykuł to jest artykuł z 2014 roku, z października. Nagrywam tę audycję w 2026 roku, w styczniu. Upłynęło ile? 6 plus 6, 12 lat. 12 lat. Czy słyszeliście kiedykolwiek, żeby ktokolwiek z polskich lekarzy w związku z tym zalecał podwyższone dawki witaminy D do suplementacji? Bo ja nie. No i tak to, kochani, jest. Momencik, gdzieś tutaj mi się mój kursor zagubił, zatrzymujesz udostępnienie. A więc zobaczcie, no jest skandal, po prostu skandal. W następnej audycji na temat witaminy D po prostu zajmiemy się wpływem zbyt niskich dawek witaminy D na powstawanie zawałów serca. Ilu ludzi można byłoby uratować, gdyby ci ludzie przyjmowali odpowiednio wysokie, bezpieczne i skuteczne dawki? O witaminie D, a i nie tylko o witaminie D, piszę w mojej książce Witaminy i Minerały, naturalny klucz do energii, zdrowia i długowieczności.
I teraz już prawie na zakończenie. Wiecie doskonale, że ja się przede wszystkim specjalizuję oczywiście w profilaktyce zdrowotnej, czyli mówię jako nie lekarz, co warto zrobić, żeby nie chorować, żeby utrzymać zdrowie, żeby utrzymać sprawność organizmu i tak dalej, i tak dalej. I mówię na temat odkwaszania i tak dalej. I teraz popatrzcie, co ma piernik do wiatraka, co ma witamina D do odkwaszania? Otóż ma. Chodzi o pewną mentalność. Jeżeli rozmawiałem z lekarzami, a z wieloma lekarzami rozmawiałem, między innymi pamiętam taką charakterystyczną rozmowę z pewną panią doktor z Brzezin koło Łodzi na temat pH. On mówi, ale proszę pana, no o czym pan mówi? No 5,2 poranny mocz jest to zgodne z normą. Ja mówię, pani doktor, z największym szacunkiem do pani, czy wie pani, jak te normy się opracowuje? No nie wiem, ale to nie jest istotne. Otrzymujemy taką normę, się tego trzymamy i koniec. Rozumiecie? Procedury. Procedury zafałszowane od początku do końca. I teraz jeszcze raz, co ma piernik do wiatraka? Mocz, pH moczu, porannego badania ewentualnie z witaminą D. Otóż, jeżeli lekarze nie wiedzą, jaki powinien być poziom prawidłowy pH porannego moczu, bo im się wciska kit, przepraszam, bo się wciska kit, a oni tego nie przyjmują, nic innego, nie czytają, nie uczą się, ewentualnie nie usiłują podważyć, bo oni muszą iść zgodnie z procedurą, to mówią, 5,2 pH porannego moczu jest ok, a powinno być 7,2. I to nie jest różnica 2. Bo wielokrotnie wam mówiłem, że skala pH jest skalą logarytmiczną, czyli jest 5, 6, 7. pH 5 jest 10 razy silniejszym kwasem od pH 6, 6 jest 10 razy silniejszym kwasem od pH 7. W związku z tym, że to jest skala logarytmiczna, to jest 10 razy 10, czyli 5 jest 100 razy silniejszym kwasem od 7. I lekarzom to się wciska, ten kit, bo takie są badania. Ale jakie badania? Statystyczne, bo te pH liczy się na bazie statystyki. Bada się próbki porannego moczu tysięcy ludzi, którzy przychodzą do laboratoriów, a tam przychodzą przede wszystkim chorzy ludzie. Układa się krzywą Gaussa, skrajnie niskie, skrajnie wysokie się wyrzuca, z reszty robi się średniówkę i jest. pH porannego moczu jest prawidłowe od 4,8 do 8,0. Prawidłowe. To nie ma nic wspólnego, kochani, z fizjologią, bo to jest norma statystyczna. I ten sam mechanizm dotyczy witaminy D. Była mowa, absolutnie błędne wyniki, błędne interpretacje i te dawkowania w wysokości około 600 jednostek co najmniej 6, 7, 8-krotnie są zaniżone. Bo okazuje się, że w gruncie rzeczy, żeby utrzymać poziom tych 50 nanomoli na litr tej witaminy D w surowicy, to trzeba nawet przyjąć ponad 8 000 jednostek dziennie. A mówi się, że granica, tolerancja to już 4000 maksymalnie w szczególnych przypadkach, bo jak przyjmiesz więcej, to się zatrujesz. Wnioski, kochani, wyciągnijcie sami. Czy my mamy być lekarzami? Ja nie jestem lekarzem i nie chcę krytykować lekarzy, ale system jest po prostu dziadowski. Służby zdrowia nie można nazwać służbą zdrowia. Ja wiem, jest wielu fantastycznych lekarzy, wiele fantastycznych pielęgniarek, oddanych ludziom. Natomiast system jest do bani. Pytanie, kto to zmieni? Nie wiem. Ja tylko wiem, że każdy z nas ma o siebie sam zadbać. Do tego jest potrzebna wiedza i informacja. Jeżeli niektórzy z was być może będą uważali, że ja błędnie coś interpretuję, no to macie okazję ewentualnie przeczytać te wszystkie artykuły, przeanalizować ewentualnie, albo iść do lekarza, zanieść mu, panie doktorze, co pan na ten temat sądzi, ewentualnie i sprawa załatwiona. Ale ja wiem jedno, że o moje zdrowie ja muszę sam zadbać, przede wszystkim zrobić coś, żebym nie chorował, a nie nic nie robię, a jak zachoruję do lekarza.
no to więc lekarz będzie nam dawał różne pigułki. I jak mówił kiedyś doktor Zbigniew, przepraszam, Zygmunt Filipowicz, dawno, dawno temu rzecznik praw pacjenta, byłem na jego wykładach, on mówi, kochani, mówi, podzieliliśmy my jako lekarze, jako medycyna, pacjenta na odrębne organy. I leczymy te organy. Wątrobę leczymy, płuca leczymy, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I doszło do tego, że specjalista od prawego kolana nie dogada się ze specjalistą od lewego kolana i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to była pewna metafora, ale coś w tym jest. I okazuje się, że medycyna kompletnie nie widzi całego człowieka. Z jego żywieniem, z tym, z jego, powiedzmy, układami w rodzinie, w pracy, z jego stresami i tak dalej, z miejscem zamieszkania. A to wszystko trzeba brać pod uwagę. Idziemy do lekarza, źle się czujemy i żądamy od niego pigułki. Pigułka zielona jest na to, czerwona na to, granatowa na to, biała na to, żółta na to i tak dalej, i tak dalej. I leczymy choroby. A to choroba i wiecie co, tak mówi Dorotka Gudaniec, specjalistka od preparatów konopnych, mówi, ciekaw jestem, jak choroba po takim długim leczeniu się czuje. Czy się lepiej choroba czuje, czy też nie? No nie, warto to po prostu przemyśleć. Kochani, nie trafiliście tu przypadkowo. Ten kanał nie jest dla wszystkich. Nie ma tysięcy, setek tysięcy subskrybentów, bo on jest dość niszowy. Dla takich jak wy, naprawdę, bo tutaj trafiają nieprzeciętni ludzie, którzy potrafią myśleć, którzy szukają wiedzy, takiej niszowej wiedzy. I fajnie, że żeście tutaj trafili. Dzięki wam ten kanał istnieje i dlatego was bardzo proszę o subskrypcję, o lajkowanie, o komentarze, o dzielenie się tymi linkami ze swoimi znajomymi, z bliskimi, o wstawianie powiedzmy na jakieś social media, na Facebooka, na Instagrama, gdzie tylko jesteście po prostu. Niech ta wiedza po prostu dociera. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście, że mnie w ten sposób wspieracie, że bardzo fajnie zareagowaliście na wywiady, które robię, bo tam wzrosła bardzo silnie oglądalność tego. Będzie tego, myślę, że więcej, bo trafiłem na fantastycznych naprawdę ludzi, na fantastycznych rozmówców, którzy mogą również nie tylko podzielić się z wami pewnymi historiami, pewnymi swoimi umiejętnościami i tak dalej, ale możecie wówczas z nimi się kontaktować. Być może dla kogoś z was będzie potrzebna jakaś pomoc. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się. Papatki.